Pośpiesz się, zaraz wychodzimy. Co ty robisz, no? Ładnie? Zdejmuj to natychmiast! Daj spokój. Myślisz, że to ci przyniesie pecha? Przestań! Przestań! Mam dość! Koniec z nami! Pożałujesz tego. Mimo że od porwania Marysi minęły tygodnie, Angelika nie chciała ryzykować i w dalszym ciągu odprowadzała córkę do szkoły. O, dzień dobry. Mam coś dla pani. Polecony i zwykły. Pismo z sądu. A ten list jest od taty. Dziękuję. Marysia, ale nie mamy czasu. No ale ile nam zajmie czytanie takiego listu, no? Maryśka, idziemy. No a to jeśli coś ważnego? Nie sądzę. No a jeśli tata ma problemy przeze mnie? Tata jest dorosły i na pewno sobie świetnie poradzi. No proszę. Po lekcjach przeczytasz, przecież ten list nie wyparuje. Z tobą to nigdy nic nie wiadomo. Listy od Jacka zawsze były dla Marysi świętością. Do tego bała się, że tym przemytem narkotyków do więzienia narobi mu kłopotów. No i przeczytałyśmy ten list. A ten drugi, polecony, to był z sądu. Zawiadomienie o rozprawie rozwodowej. W tym samym czasie na jednym z osiedli miało miejsce nietypowe zdarzenie. Rychu, obudź się, no! No, obudź się! Nie, to nie, no. Przecież nie może się zmarnować. Rychu, zobacz! Zobacz, o! Mamona z nieba spada! Rychu! Przyszły pan młody miał nadzieję, że suknia jego narzeczonej bezpiecznie wylądowała na trawniku przed blokiem. Panie, nie widział pan sukni ślubnej? Co? No, taka biała z okna wypadła. No nie widział pan? Panie, co pan, wariat? No, Spóźniona Angelika szła do pracy. Przed lombardem czekał na nią nieznany mężczyzna. Hej. Cześć, Lalka. Chyba coś dla mnie masz. Nie znam cię, a za lalkę to możesz w dziób dostać. Daj mi list od Jacka. Skąd wiesz, że coś dostałam? Bo wiem. To jest moja prywatna korespondencja. Nic w niej dla was nie ma. To się okaże. Nie okaże się, bo listy są do mnie. Nie kombinuj. Ej, pogrzało cię! Oddawaj! Morda w kubeł. Cześć, przepraszam za spóźnienie. Co się stało? Znowu mnie nachodzą. Kto? Nie wiem, no... Bandziory. Myślę, że ci od przemytu narkotyków do więzienia. A coś ci zrobili? No... Zabrali mi pismo sądowe i list od Jacka. Wiedzieli o nich. Gdzie to było? No tu przed lombardem czekał na mnie. Żartujesz. Ludzie z bandy powiązanej z Jackiem ciągle mnie śledzili i próbowali sterować moim życiem. To było nie do zniesienia. Cholera. No nic nie widziałem.
No i co teraz? Przeczekam ich. Po rozwodzie dadzą mi spokój. Wątpię. Nie będę żoną Jacka, nie będę chodzić do więzienia, nie będę im niczego przemycać. Ale dalej będziesz matką jego córki. Pretekst zawsze się znajdzie. Już Marysię raz wykorzystali. Czytałaś ten list? Nic tam nie ma. Głównie sprawy osobiste. Przede wszystkim pisał do Marysi. Musi coś tam być. Skoro go wzięli, na pewno coś tam jest. No ale czytałyśmy go kilka razy. Zapomniałaś już o atramencie i o zegarku z UV? Myślisz? Tak. Napisali to atramentem światłoczułym. Dlatego nie zobaczyłaś. Nie wiem, Mariusz. Mam tego dość. Boję się o Marysię, o siebie. Dobrze, to... Odpocznij sobie trochę, ja się wszystkim zajmę, dobrze? Dzięki. Zostaw torebkę, naprawię cię później. Dzięki. Spodziewałem się tego. Po tym, jak Angelika dostarczyła do więzienia zegarek z latarką UV, wiedziałem, że musi być ciąg dalszy. No i właśnie był. Mimo długich poszukiwań przyszłemu panu młodemu nie udało się odnaleźć sukni ślubnej. Zadowolona? Dokąd to? A co? Mam zostać i czekać na twoją narzeczoną? Nie. Masz mi pomóc, idiotko. Daj mi spokój. Co ja jej powiem? Jak ja się wytłumaczę z braku sukni? Nie wiem, wisi mi to. Przez ciebie wyjdę na durnia, rozumiesz? Nie jesteś durniem. Jesteś skończoną świnią. Nie wkur... mnie. Ty wyrzuciłaś suknię przez okno i ty masz ją znaleźć. Mnie na niej nie zależy. Szukaj jej, a jak nie, to wisisz mi kasę. Dobra. Pójdę do twojej narzeczonej i powiem, że jestem twoją kochanką, a suknię wyrzuciłam przez okno, bo byłam niezadowolona po seksie. Pasuje? Nie strasz mnie, bo to się dla ciebie źle skończy. Rozumiesz? Ratunku! Cicho bądź. Ludzie! No dobra, dobra, spoko, spoko. Spoko. Kilkanaście minut później w Lombardzie pojawił się stały bywalec Ziutek. A witam, panie Ziutku. Panie Mariuszu, czy ja jestem trzeźwy? No nie bardzo. No, tego się obawiałem. Ale możemy to sprawdzić. Panie Ziutku, Zróbmy test. panie Ziutku, niech pan nie zawraca gitary. Panie Mariuszu, czy to jest suknia ślubna? Tak. No, to czyli jakbym był trzeźwy jak świnia. No nie bardzo. Ale co z tą suknią? Skąd pan ją ma? No to nie jest raczej rozmiar pani Grażynki. No, pewnie nie, no, a suknia przyleciała. Panie Ziutku, co pan nam za głupotę opowiada? Jak przyleciała? No, prawdę mówię. No ale co pan chce z tą suknią zrobić? No chyba nie zastawić. No to po co bym tutaj przyłaził? No i jak? Ile dacie? Ziutek coraz bardziej nas zaskakiwał. Przychodził już z różnymi rzeczami, ale z suknią ślubną? Nie przyjmujemy ubrań. Przykro mi. Ale jakie to ubranie? Suknia ślubna to nie jest ubranie. No a niby co? To dzieło sztuki jakby. To jest wyjątkowe. Przykro mi, panie Ziutku, ale nie przyjmujemy tego dzieła sztuki. No to jak? No. To ja przychodzę do was, a wy nie chcecie? Jeżeli nie, to pójdę gdzie indziej, no. No i jak? Ziutek był nawalony jak sztucer. To pewnie dlatego nie potrafił wyjaśnić, skąd miał tą suknię. Ciekawe, skąd on wytrzasnął tę kieckę. Nie mam pojęcia, ale czuję, że będą z tego kłopoty. Może powinniśmy go bardziej przycisnąć. Może wtedy powie. Jak przycisnąć? On jest tak pijany, że pewnie nie pamięta imienia swojej żony. No to jak wytrzeźwieje. Dobra, 2 dychy mogę dać, panie Ziutku. 2 dychy? Przecież taka suknia no to kosztuje 1000 albo 2. Jeżeli tak, to ja idę do konkurencji. A suknia nie należy do pana. Niech pan powie, skąd ją pan naprawdę ma.
Przecież mówiłem, jak było. Ktoś nie chciał sukni i ją wyrzucił. No a co się suknia ma marynować w krzakach? Panie Ziutku, my robimy to dla pana bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa? No tak, zatrzymamy ją na przechowanie. No. A jak się sprawa wyjaśni, nie wiem, znajdzie się właściciel, to pomyślimy, co dalej. Wyglądało na to, że Ziutek wplątał się w jakąś aferę. Z sympatii do niego chcieliśmy mieć nad tym jakąś kontrolę. A co ja z tego będę miał? No jak to co? No, sprzedamy ją. No, w drodze wyjątku, albo wstawimy w komis. O. Macie mnie za jelenia? No jak odetniemy prowizję, no to wtedy dostanie pan kasę. No, myślę, że to jest bardzo dobry układ dla pana. No dobrze. No. Niech będzie. 2 dychy, panie Ziutku. A no, bym zapomniał. Dziwna ta historia. Nie chcieliśmy mieć kłopotów. Nie wiadomo było, co ten Ziutek znowu wymyślił. A po przerwie Mikołaj okłamuje swoją narzeczoną. Uszkodziłem twoją suknię ślubną. Pokaż mi to. Zaniosłem do krawcowej. Powiedziała, że tak naprawi, żeby nie było nic widać. Gangster zmusza Angelikę do przekazania listu Jackowi. Weź to jeszcze. Nic od ciebie nie wezmę. Napisz kilka pięknych słów do swojego męża. Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Zrób to. Bo co? Bo znowu porwiecie moją córkę? Mikołaj oskarża Ziutka o kradzież sukni ślubnej. Zginęła panu suknia, czy ten człowiek ją ukradł? Wiem, że on ją ma. Ale w życiu, no. Ja nic nie wiem o żadnej sukni. No przecież on kłamie. Zadzwonił do mnie i powiedział, że ją ma. Przed przerwą Angelika dostaje list od męża i zawiadomienie o rozprawie rozwodowej. Ziutek znajduje suknię ślubną, którą wyrzuciła przez okno kochanka Mikołaja. Kolejny gangster napada na Angelikę. Zabiera jej list od Jacka. Ziutek zastawia w lombardzie znalezioną suknię ślubną. O, ja mam coś dla pań. Myślę, że to pani zainteresuje. Proszę zobaczyć. O. Za chwilkę przyjdę. Nie ma żadnej metki. Może było jeszcze to na zamówienie. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jak to wycenić. Nie wiem, ile może być warta. A nie ma tam podobnych? No są, ale od 1000 do kilkunastu tysięcy złotych. Kilkunastu? Też jestem w szoku. Żeby za kawałek firanki ludzie tyle płacili? Przecież to jest absurd. No to jest wyjątkowy dzień. Każda kobieta chce wyglądać niezwykle. No dobrze, ale to się wkłada raz w życiu. Tak, ale jest piękna. Ciekawe, jaka kryje się za nią historia. Pewnie dramatyczna. Dzień dobry. Może ślub nie doszedł do skutku? Może. To co z nią robimy? No bo chyba nie będziemy szukać właściciela. Przeczekamy. Położymy na zapleczu, zapoliujemy, żeby się nie zakurzyła. No i zobaczymy, co dalej. Słucham panią. Czekał mnie rozwód, ale pomyślałam sobie, że fajnie by było znowu poczuć się wyjątkowo i założyć suknię ślubną. Może kiedyś. Mikołaj przywiózł z lotniska swoją narzeczoną, która wróciła z kilkudniowej delegacji. Mamy ten kontrakt. No co jest, kotku? Całą drogę byłeś taki ponury. W ogóle się do mnie nie odezwałeś. Wszystko w porządku? Nic nie jest w porządku. A co się stało? Muszę ci coś powiedzieć. Uszkodziłem twoją suknię ślubną. No, chciałem zrobić porządek w szafie ze swoimi garniturami. I przy wyciąganiu zaczepiłem o zawias i trochę się rozdarło. Pokaż mi to. Zaniosłem do krawcowej.
Powiedziała, że tak naprawi, żeby nie było nic widać. Przed lombardem na Angelikę znowu czekała niemiła niespodzianka. Jak się do mnie nie odpieprzysz, to zacznę krzyczeć. Chcesz w ryja? Chciałem ci to oddać. I co? Znalazłeś coś ciekawego? Weź to jeszcze. Nic od ciebie nie wezmę. Napisz kilka pięknych słów do swojego męża. Pogrzało cię? Nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Zrób to. Bo co? Chcesz się przekonać? Bo znowu porwiecie moją córkę? Bierz. Paraliżował mnie strach, ale nie mogłam tego pokazać. Facet mi groził. W końcu wzięłam tę kopertę. Co miałam zrobić? Zdesperowany Mikołaj musiał za wszelką cenę odnaleźć zaginioną suknię ślubną. Zaryzykował i rozwiesił na osiedlu ogłoszenia o zaginięciu sukni, mimo że narzeczonej powiedział co innego. Miał nadzieję, że prawda nie wyjdzie na jaw. Następnego dnia Angelika kupiła latarkę z lampą UV. Była pewna, że na kartce musi być ukryta wiadomość dla jej męża i nie pomyliła się. Jak? Miałeś rację, coś tu jest. Chodzą słuchy, że RP zblatował się z klawiszami i pucuje. Podobno ma wywinąć orła. Pokaż. Wywinąć orła to znaczy umrzeć? RP to chyba inicjały więźnia. Nie mam pojęcia. To jest zlecenie zabójstwa. I prawdopodobnie adresat ma je wykonać. Mam nadzieję, że nie Jacek. A gdyby on, to miałabyś go z głowy. Ale on nie jest taki. Jacek nie jest mordercą i nie chcę, żeby był. To jest cały czas ojciec Marysi. Spokojnie. Przepraszam. Jeśli ja to przekażę i ktoś umrze, to ja też będę winna. Co zrobisz? Dzwonię do Darka. Ja nie będę pośredniczyć w morderstwie. Miarka się przebrała. Mogłam dla świętego spokoju przenieść za mury jakąś normalną wiadomość czy fajki, ale nie chciałam być odpowiedzialna za czyjąś śmierć. Mikołaj starał się zrobić wszystko, żeby jego narzeczona nie zauważyła ogłoszeń o zaginięciu sukni, które wczoraj rozwiesił na osiedlu. No to papa. No ale poczekaj, zawiozę cię. Ale ja pojadę autobusem. No ale ze mną będzie szybciej. Ale ja się bardzo chętnie przejdę na przystanek, naprawdę. No nie rozumiem, no. Wolisz jechać autobusem niż samochodem? Kotku, chcę zobaczyć, czy wymienili te ławki na osiedlu. Teraz? No przecież wiesz, że jestem w Radzie, no muszę się orientować. No ale to jutro zobaczysz, No co ty jesteś taki uparty, co? Tak dzisiaj chce mnie wieść, tak na koniec miasta, specjalnie. No chce mi się. Tak? Brakowało mi cię, wiesz? Tak się stęskniłeś? Stęskniłem się. A ty nie? Ziutek i jego kolega Ryszard zaczęli dzień od wizyty w sklepie monopolowym. No kurde, ale by się działo. No, dzisiaj płyniemy luksusowo. No to jak? Wiśnia czy palący patyk? Palący patyk, po nim lepiej wszystko wchodzi. No okej, no. Nie tak szybko, no. Pierw musimy się gdzieś zakitrać, no. To może u ciebie mówię, że stara w pracy. Nie. U mnie nie ma picia. No nie bądź taki święty, no coś ty. Oj, nie święty, tylko bardzo lubię swoją Grażynkę i nie chcę jej sprawiać przykrości, no. Ty, powiedz, skąd ty wziąłeś kasę? Znowu niosłeś coś starej? A, z nieba mi spadła. No to ty pieprzysz, jak kasa z nieba, co ty? No, powiem ci tylko jedno. Wczoraj cię sporo ominęło. No. A co to jest?
Takie ogłoszenia widzę co i raz, no. Cała okolica tym opieszona. Tak? Zginęła suknia widoczna na zdjęciu. Ślub się zbliża. Dla uczciwego znalazcy nagroda pieniężna. To jakiś bałak, jak suknia ślubna może zginąć. Pojmujesz? Muszę już iść. Ej, gdzie idziesz? Dokąd? Mam sprawę. No ale poczekaj, ze mną masz sprawę, mieliśmy się napić. Później. Gdzie? Co? No daj przechowam to wino, no. Masz tutaj jedno, a ja idę. W pewnym momencie do lombardu przyszła nietypowa klientka. To są moi synowie. Byli tu? Nie widzieliśmy ich. Nie obsługujcie ich, bo mi wszystko wynoszą z chałupy. No, u nas nic nie zostawili. Proszę ich nie obsługiwać, jak przyjdą. Zrobić zdjęcia, wywiesić. No ale my tak nie możemy nie przyjmować. Musicie. Bo jak nie, to się pójdę zabiję albo utopię, albo coś sobie jeszcze gorzej zrobię. Proszę tak nie mówić, naprawdę. Ja już nie mam siły, oni mi wszystko wynoszą. No to niech pani to zgłosi na policję. Policja mi nie pomaga. Nie będę donosić na własne dzieci i własnych synów na policję. Bardzo często spotykaliśmy się z sytuacjami patologicznymi. Szkoda mi było tej kobiety. Wyglądała na umęczoną życiem. No to była jakaś kompletna szajba. Zrobiliśmy te zdjęcia wyłącznie dla świętego spokoju. Mieliśmy nadzieję, że ci jej synowie się u nas jednak nie pojawią. Nie ważcie się od nich nic brać. Zrozumiano? Zrozumiano. Cześć. Co tam? Cześć. A nic, dzień jak co dzień. Wyjątkowo czekałam na pojawienie się Darka. Miałam nadzieję, że mi pomoże. Używają światłoczułego atramentu do zwykłych listów. Ale co, powiedzieli ci o tym? Nie, Skąd wiesz? po prostu wiem. Dobra, nie ściemniaj, tylko mów, co wiesz. Jakiś czas temu przeniosłam do więzienia zegarek z lampą UV. I nic mi nie powiedziałaś. No teraz ci mówię. To chyba trochę późno, prawda? Ile listów wysłałaś? No ten jest pierwszy, dlatego ci mówię. Chciałeś konkretów, to masz. Ja muszę dbać o Marysię. O jej bezpieczeństwo i o moje. Myślałam, że to wszystko się jakoś rozejdzie po kościach po tej całej akcji z porwaniem i z narkotykami. Myślałam, że jestem spalona, ale Wiesz, o czym oni tutaj piszą? myślę, że o zabójstwie. Dobra, a o kim piszą? Nie wiem. Dobra, przestań kręcić. No nie wiem. Oni mnie używają tylko jako kuriera. Nie zarządzam tym. Dobra, zajmę się tym. Poświeć mi to, zrobię zdjęcie. I co mam dalej robić? Jak to co? Napisz jakiś list do męża na szybko. Serio? No, zachowuj się naturalnie. Ale boję się. A jak ktoś się dowie, że to ja wsypałam? Nikt się nie dowie. To możesz załatwić jakąś ochronę dla mnie i dla Marysi? No to nie będzie takie proste. Ale ja ryzykuję. Powiedziałam ci wszystko. Oni są niebezpieczni. I będziesz bezpieczna. Więc nie bój się. Jacek ostrzegał mnie przed wtykami w policji. Nie mogłam jednak zrobić nic innego, jak zaufać Darkowi. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. W tym czasie Ziutek spotkał się z Mikołajem, który zamieścił na osiedlu ogłoszenie o zgubionej sukni ślubnej. Dzień dobry. O to chodzi? No tak, to jest to. No to co pan wie o tej sukni? Całkiem sporo. No to gdzie ona jest? Taka informacja kosztuje 300 zł i zwrot kosztów. Jakich kosztów? No, za przechowanie. Kasa z góry. A panie, skąd mam wiedzieć, że pan nie kłamiesz? Nie, to nie. Dobra, moment. A to jak pan ją znalazł? To skomplikowana sprawa.
Panie, niech pan nie przeciąga, dobra? Niech pan się nie śmieje, no. No spadła mnie prosto z nieba, no. Zgadza się, mogło tak być. I pan mnie wierzy? No tak, bo mi ją z okna wywiało. No, kurczę, no. Na moje wyszło, no, a nikt mnie nie wierzył. Dobra, gdzie ta suknia? Najpierw kasa. Nie, tak się bawić nie będziemy. Gdzie pan dzwoni? Halo? Dzień dobry, chciałem zgłosić kradzież sukni ślubnej. Sienkiewicza 20. Właśnie złapałem złodzieja. Siadaj pan. Tak, Co jest? dziękuję, dziękuję. Angelika nie mogła się dodzwonić do swojego prawnika. Chciała ustalić z nim strategię w sprawie rozwodowej. Kurczę, no co się z nim dzieje? Nie mam pojęcia. Próbuję go złapać od wczoraj i nic. Może zrezygnował? Mariusz, to jest twój znajomy, nic ci nie mówił? Nic. Nie no, chyba nie wyjechał na urlop, nic mi nie mówiąc. Mariusz, czy ty w ogóle mnie słuchasz? Tak. A może, Poczekaj, może jeszcze odzwoni. A może go sprzątnęli? Jacek przecież nie chce rozwodu. Mogę jakoś państwu pomóc? Było mi ciężko kłamać Angelice, ale musiałem chronić siebie. Nie mogłem jej powiedzieć, że już nigdy nie zobaczy Drozda. No niestety w sądzie będzie musiała radzić sobie sama. Siedź. No dobra, no. Ziutkowi nie udało się wyrwać z rąk mężczyzny. Był zły, bo przyjechał patrol policji i zamiast zarobku szykowały się kłopoty. Dzień dobry. Starszy posterunkowy Sławomir Kruk i Bartosz Więckowski. Co się stało? Zostałem napadnięty. To ja panów wezwałem. Nie wiem, o co chodzi temu facetowi. Słucham pana. Ten człowiek ukradł moją suknię ślubną i gdzieś schował. Nic nie ukradłem i w ogóle nic nie wiem o żadnej sukni, no. Spokojnie, po kolei. Zaginęła mi suknia, porozwieszałem ogłoszenia i ten gość się do mnie odezwał. To zaraz, zginęła panu suknia, czy ten człowiek ją ukradł? Wiem, że on ją ma. Ale w życiu, no. Ja nic nie wiem o żadnej sukni. No przecież on kłamie. Zadzwonił do mnie i powiedział, że ją ma. No, zadzwoniłem, bo myślałem, że coś zarobię, no. Czyli chciał panu szukać. Nie oszukać. Wiem, że on ją ma, tylko nie chcę powiedzieć gdzie. Może panowie bez niego to wycisnęli po prostu. Policja nie jest od wyciskania czegokolwiek. Ale macie jakieś metody, żeby powiedział prawdę o sukni? Jaką prawdę? No, że mnie suknia na łeb prosto z nieba spadła? No bo tak było, bo mi ją z okna wywiało. Zaraz. Wywiało panu suknię z okna ślubną? No tak, tak było. Nie przyjmiemy tego zgłoszenia. Notatkę sporządzimy, ale przestępstwa tu nie widzimy. Dziękuję. Do widzenia. Jak? Dziękuję. Mariusz i Angelika rozpoznali w kolejnych klientach Lombardu synów kobiety, która błagała, by ich nie obsługiwać. Jak się włączy, to chodzi jak ta lala, nie? Na taki sprzęt nie ma popytu. Chcemy tylko ją zastawić. A wątpię, czy panowie ją odbiorą. Ja później zostanę ze sprzętem, którego nikt nie będzie chciał kupić. Nie powie pan, że każdy go stać na nową lodówkę. Ktoś pewnie kupi, nie? Jest zardzewiała, jeszcze do tego śmierci. No dajcie chociaż z 5 dych za nią. Proszę pana, ja w magazynie mam o wiele lepszy model za 100. Pan by coś takiego kupił? No nie no, za 100 to może nie, no tyle to może ona warta na złomie będzie. No to proszę ją tam zawieźć. Nasza matka tutaj była, prawda? A co to ma do rzeczy? No pewnie wam nagadała, że wynosimy rzeczy jej. Na co, nie wynosicie panowie? Nosimy, no ale to stare rupiecie, no chyba widać, nie? No, kupujemy jej nowe. Ale ona nie chce nowego. Taką nową lodówkę, żeśmy na przykład kupili, nie chce. To ciekawe. No i co będzie? No ona uważa, że to, co stare, to jest lepsze. Przykro nam. Znaczy, co? No, nie weźmiemy jej. Nawet panowie mówią, że to nie jest wasza lodówka, tak? Nie możemy tego przyjąć. No dobra, no to pójdziemy gdzie indziej. Chodź. Nic, nie, to nie. Proszę.
Nie wiedziałem, komu wierzyć. Tym mężczyznom czy ich matce. Do tego zysk na tym gracie był mały albo prawie żaden. Dlatego wolałem nie ryzykować. Niedługo później w Lombardzie pojawił się zdenerwowany Ziutek. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, panie Ziutku. Wcale nie taki dobry. Co się stało? Przyszedłem w sprawie sukni ślubnej. Chyba ustaliłem właściciela. No to świetnie. Niekoniecznie. Dlaczego? Złamacjerem wezwał na mnie policję. Wyobrażacie sobie? Mam cię, złodzieju. Co? Tylko nie złodzieju. Nie jestem żaden złodziej. Śledziłem cię. Wiedziałem, że doprowadzisz mnie do sukni. Oddajcie mi ją, jest moja. Nie oddam żadnej sukni. No wezwę policję i tym razem się nie wywiniesz. Zostawiłeś ją bezprawnie. Widać było, że nie tylko suknia, ale i kłopoty spadły na Ziutka jak grom z jasnego nieba. Suknia nie została zastawiona. Nie ma mowy o żadnej kradzieży. Jak to? No pan Ziutek przyniósł ją tutaj tylko na przechowanie. Macie mnie za debila? Mam w to wszystko uwierzyć? No nie musi pan, ale jeżeli chce pan kogoś oskarżyć, to najpierw musi mieć pan dowody. A ma pan jakieś dowody? No on przyniósł tutaj suknię. To, że suknia jest w Lombardzie, to jeszcze o niczym nie świadczy. Musi pan udowodnić, że została zastawiona. Tutaj mamy monitoring, możemy udowodnić, że mówimy prawdę. Dobra, dacie mi suknię i nie ma tematu. Oddamy panu suknię, jak pan udowodni, że należy do pana. A ten facet to był kawał buraka. Zamiast dogadać się z Ziutkiem, podziękować mu, to wolał przyjść i robić awanturę. Mikołaj wrócił do mieszkania po rachunek od krawcowej, żeby udowodnić, że suknia należy do jego narzeczonej. Nie spodziewał się, że spotka ją w mieszkaniu. Ty tutaj? Nie jesteś w pracy? Urwałam się dzisiaj trochę wcześniej. Co to ma być? Wszystko ci wytłumaczę, ale nie teraz. Nie teraz? Dlaczego? Bo jadę po suknię. Coś ty z nią właściwie zrobił. Emilka, nie mam czasu, dobrze? Gdzie jest rachunek? Jadę z tobą. No nie trzeba. Czy ty przestaniesz wreszcie kłamać? Mam przepraszam. Po prostu mi wstyd. Bo? Bo byłem taki niezdarny. Ta suknia wyleciała przez okno. Co? Panie Ziutku, niech pan idzie do domu, no. Jak mam iść, jeżeli muszę pilnować mojego ślubnego interesu? A, pani Wiśniewska, dzień dobry. Co słychać? Lodówkę mi wynieśli, dranie! Lodówkę mi wynieśli, macie ją? Byli tu tutaj pani synowie, ale nie przyjęliśmy sprzętu. A gdzie poszli? Do konkurencji, no. Pan ją zna, panie Ziutku? To sąsiadka. Ale ona to się naprawdę z tymi synami musi naużerać. To raczej oni z nią. A dlaczego? No nie ma siły, no. Żyje w dziadostwie. No i synowie chcą pozbyć się tego wszystkiego szmelcu. No i wynoszą jej sprzęt z domu. No, wynoszą, ale za to kupują nowy sprzęt, a ona jego nie chce. Serio? No i tego jej się zrobiło, no. Wymyśla, wzywa policję. No co zrobić, jeżeli na stare lata w głowie się poprzestawiało? Niesamowite. Uwierzyłam tej kobiecie, a okazało się, że ci synowie po prostu starali się jej pomóc. Mikołaj i jego narzeczona mieli nadzieję, że nie będzie więcej problemów związanych z odzyskaniem sukni. Tak, to jest moja suknia. Proszę, a to rachunek od krawcowej. Ale przepraszam bardzo, no tu jest jakaś plama. Ale to już nie jest nasza wina. Proszę pani, dostaliśmy tę suknię i od razu ją zapoliowaliśmy. Była w magazynie. Nic dziwnego, jak się rzuca suknię przez okno, to ma prawo się pobrudzić. Trudno, no będę musiała zanieść do pralni. To załatwione, tak? Tak, możecie państwo ją wziąć. Zaraz.
Należy się znaleźne. I wszystko się wyjaśniło. Daliśmy Ziutkowi 20 zł, ale nie mogliśmy o tym wspomnieć, bo przecież twierdziliśmy, że nie było zastawu. Nie mieliśmy w tym żadnego interesu, ale Ziutek wręcz przeciwnie. Miał rację z tym znaleźnym. Taki żart? Nic nie zapłacę. No ale pisał pan w ogłoszeniu, że za znalezienie należy się nagroda. Prawo stanowi, że należy się znaleźna. A, właśnie. Teraz to ja wezmę policję. O! Mikołaj, no. No pan znalazł suknię, ratuje cię, a ty co? Proszę bardzo. O, 400 zł dla pana. Tak dużo? 10% znaleźnego. Dziękuję. To ja też dziękuję. To był uczciwy układ. Ziutek miał z czego oddać pożyczkę, którą daliśmy mu pod to przechowanie sukni. No tylko my nie zarobiliśmy, ale w tej sytuacji nie o to chodziło. No dobrze, że chociaż jest w jednym kawałku. No Emilka, co jest? Możesz mi powiedzieć, co ty tak naprawdę zrobiłeś z tą suknią? No nic. Czyli chcesz mi powiedzieć, że ona tak po prostu wypadła przez okno? Naprawdę. Chciałem zrobić porządek w tej cholernej szafie. Powiesiłem ją na oknie, gorąco było. No ludzie robią dziwne rzeczy z głupoty, no znasz mnie. Czyli tak po prostu spadła. Przyszedł listonosz. Otworzyłem drzwi, zrobił się przeciąg, no i... No ale czy to jest teraz takie ważne? No ale to dlaczego kłamałeś? No bo to jest tak głupie, że trudno w to uwierzyć, no ja sam bym nie uwierzył. Dlatego wymyśliłem historię skrawcową. No nie wiem. No przepraszam, powinienem powiedzieć ci prawdę. Ale bałem się, że pomyślisz, że wychodzisz za durnia. No bo wychodzę za durnie. Najważniejsze, że się znalazła, że bierzemy ślub i się kochamy. No i tak. Tymczasem do Lombardu przyszła zaniepokojona Grażyna, która znalazła schowane w domu pieniądze. No, właśnie, szukam tego Ziutka i szukam i się troszeczkę niepokoję, gdzie on znowu polasł. Wprawdzie w domu nic nie brakuje, wszystko niby jest na miejscu, ale nie wiem, co on znowu zamyśla. A najbardziej boję się tego, że znów najem się wstydu. Nie ma się o co martwić. Ziutek zrobił dobry uczynek. Tak? Jak to? No znalazł czyjąś suknię ślubną i dostał znaleźne. A ile? 400. Ale 20 zebraliśmy za przechowanie. A ja znalazłam w domu tylko 200. Może rozparcelował gdzieś pieniądze? Już, terefere. Na pewno poszło już na przelew. To drań jeden. Może wydał na coś innego. Jak on ma 200, to on idzie w tango. I od razu. Za wszystko kupuje wódkę. Przykro mi. No, mi też przykro. 2 dni go na pewno nie będę widzieć. W każdym bądź razie trochę spokoju albo niepokoju. A za te 200 to ja sobie coś kupię. Idę na zakupy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Chyba pierwszy raz zdarzyło się, że to pani Grażynka podebrała coś Ziutkowi. No i dobrze. Niech chociaż ona sobie raz zaszaleje na jego koszt. Angelika po skończonej pracy przyszła prosto do domu. Tam jednak czekała na nią niemiła niespodzianka. Marysia? Marysia?
Abonent jest czasowo niedostępny. Dzwoniłam do szkoły, na świetlicę, wszędzie. Wszystkie dodatkowe zajęcia się skończyły. Nikt nic nie wiedział. Darek? Darek, chyba znowu ją porwali. Nigdzie jej nie ma. No, powinna być w domu. Nie, w szkole też nic nie wiedzą. Dzięki. Mikołaj i jego narzeczona zdejmowali ogłoszenia o zaginionej sukni. Mężczyzna niespodziewanie spotkał na osiedlu swoją byłą kochankę. Znalazłeś suknię? Tak, idiotko. Całe szczęście. Mało brakowało i by do ślubu nie doszło. Tak mi przykro. Wiesz, jakie miałem przez ciebie kłopoty? Dlatego, że zgubiłeś suknię, czy dlatego, że zdradzałeś narzeczoną? Cicho bądź. Rozumiesz? Nie chcę o tym gadać. Było, minęło. I nie żartowałem. Z nami koniec. Idź stąd. Jesteś żałosny. Idź stąd. A, jeszcze jedno. Teraz jesteśmy kwita. Kto to jest, kotku? Teraz się przed nią tłumacz. Lovelasie. No to tylko znajoma, słuchaj. To jakaś... Po prostu... Maryśka! Co się stało, mamo? Maryśka! Gdzie ty byłaś? No jak to? Gdzie na karate? Karate? No, przecież się zapisałam, nie pamiętasz? No ale ja się chyba nie zgodziłam. No, nie powiedziałeś, że nie, a ja chcę. Ale czemu nie odbierałaś telefonu? Bo mi się rozładował. Marysia, nie rób mi tak więcej. Dobrze. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku Lolek zostaje wypisany ze szpitala i wraca do domu. Co ty robisz? Chyba mi po prostu na tobie zależy. Mariusz obezwładnia policjantów. Rzuć to! Rzucaj! Rzucaj, bo go Wiesz, że to zrobię, nie mam nic do stracenia, rzucaj. Iza w tajemnicy przed mężem spłaca dług wierzycielowi. Za 2 tygodnie druga część, tak? Tak. Kazimierz i Angelika poznają prawdziwą tożsamość Mariusza. Pracuje u nas od 8 lat. Jest moją prawą ręką. Jest też mistrzem kamuflażu. Angelika wraz z córką udają się na rozprawę rozwodową. Proszę cię, daj mi szansę. Nie widzisz, że się staram? Kocham was.